Wstajesz, ogarniasz się, jesz, wychodzisz, wracasz. Coś porobisz, odpoczniesz, pójdziesz spać i znowu. Wstajesz, ogarniasz się, jesz, wychodzisz, wracasz, odpoczywasz i do spania. Tak zazwyczaj wygląda życie dla większości ludzi przez większość czasu. Jak pomyśleć, to wpisuje się to w taką trzyczęściową narrację. Jakoś tak kiedyś się urodziłeś, robiłeś i poznawałeś ciekawe rzeczy, potem stałeś się starszy, już ich nie robiłeś. Tak w tych pierwszych 20 latach życia wszystko jest w miarę jasne. Wiesz, jaki będzie następny krok. A potem, na przykład, co po liceum, co po studiach, po prostu praca i ta nudna codzienność, już nie ma jasnego kolejnego kroku, a codzienne życie jest takie normalne. Masz jakąś rutynę, przeważnie robisz to co zawsze, a dni zazwyczaj nie są jakoś mega inspirujące. I serio można mieć tego dość, więc co zrobić, żeby to życie nie było aż tak nudne, albo żeby przynajmniej się takie nie wydawało? Pewnie to kojarzysz. Hierarchia potrzeb Maslowa. Samorealizacja i spełnienie znajdują się tu, na samym szczycie. Więc w teorii najpierw musimy mieć jedzenie i wodę, potem bezpieczeństwo, potem miłość i relacje, potem musimy czuć się szanowani w społeczności, w której żyjemy, a potem na samym szczycie w końcu możemy zacząć się realizować i czuć spełnienie we wszystkim, co robimy. Tylko jest jeden problem. Postawienie samorealizacji na górze zakłada, że jest to jakaś destynacja, że nagle poczujemy to spełnienie i zaczniemy się realizować, gdy ogarniemy te wszystkie inne rzeczy. Takie podejście zabiera nam możliwość dążenia do spełnienia w takich codziennych rzeczach. Bo czym w zasadzie jest to uczucie, o którym mówimy? Chyba bycie dumnym z tego, co robimy. To czemu nie jesteśmy dumni z tego, co robimy? Statystycznie co druga osoba oglądająca to spędza przed telefonem od 2 do 5 godzin. W praktyce są tu ludzie siedzący nawet po 10. To, co tam często widzimy, to wyidealizowane życie. Podróże, zajebiste auta, sylwetka, którą ty starasz się od 5 lat. Nawet znajomi są estetyczni. Ale to nie jest życie. To jakiś idealny urywek. Wycięte najlepsze ujęcia z dodanym White Girl Summer utworem. No ale po pewnym czasie takiego porównywania się, łatwo zacząć uważać, że ciekawe życie to takie z jak największą ilością tych niezwykłych i niesamowitych momentów. A dni, kiedy te niesamowite, szalone rzeczy się nie dzieją, postrzegamy jako w jakiś sposób gorsze, zmarnowane. Naszym oczekiwaniem stają się te niesamowite dni, a te zwykłe to trochę jakbyśmy marnowali swój potencjał, jakbyśmy marnowali swoje życie. No ale tak jak mówiłem, nie da się mieć tych niezwykłych momentów 24/7, wtedy nie byłyby niezwykłe. Pewnie możesz robić epickie rzeczy, ale nawet dla tych ludzi, których życie wydawałoby się nam zajebiste, jacyś aktorzy, przedsiębiorcy, czy ci aesthetic hybrydowi sportowcy z Insta, to nawet dla nich większość życia jest podobna. Budzenie się, robienie rzeczy, których nie chcą robić, praca, stres i często frustracja. Tylko popatrz na to w inny sposób. Zakładając, że każdej nocy śpisz te rekomendowane 8 godzin, a na pewno to robisz, to masz mniej więcej 16 godzin na życie. A jako, że to, co odczuwasz jako egzystencję, to ten mały fragment czasu między podnoszeniem głowy z poduszki a ponownym położeniem jej, to wszystko, co się między tym dzieje, to właśnie życie. I tak w kółko i w kółko. I jak nad tym pomyślisz, to tak, to może być depresyjne, ale może być też inspirujące. Depresyjne będzie, jeżeli nie lubisz tych 16 godzin. Nie lubisz, bo masz nawyki, których chcesz się pozbyć, które wiesz, że nie są dla ciebie dobre. Robisz rzeczy, których serio nienawidzisz. Nie uczysz się tego, co ciebie interesuje. Pracujesz w pracy, której serio nie lubisz, jesteś w sytuacji finansowej lub społecznej, z której chciałbyś już wyjść, więc każdy kolejny dzień, każdy ten czas między porankiem a nocą to powtórzenie czegoś, czego nie lubisz. Nic dziwnego, że cię to nudzi i wypala. Ale zanim załamany powiesz, a jebać i wyłączysz ten filmik, to patrz, skoro te 16 godzin to nie jest tak dużo, jak na to, co uważamy dosłownie za egzystencję, to jedyne, co musisz zrobić, żeby zmienić całe swoje życie, to zadbać o to, co robisz przez te 16 godzin. A do tego potrzebny jest jeszcze cel. No właśnie, moje życie nie jest jakoś do dupy, ale jest nudne i nie mam celu. No rel. I nie będę typkiem z neta, który da ci odpowiedź, jak znaleźć cel w życiu. Ale pytanie, które może ci pomóc, to co byś robił, gdyby pieniądze nie były problemem? Sporo osób powie coś w stylu leżał ciągle na plaży, a wieczorami jeździł Lambo po własnej wyspie. Tylko, kurde, każdemu po pewnym czasie to się znudzi. Pomyśl tak, wiesz, serio, co chciałbyś robić, co rozwijać, co stworzyć, jakim człowiekiem być, tak głębiej o tym pomyśl. Ale jedna rzecz w tym szukaniu celu. Myślę, że skupiamy się nadmiernie na idei, że on powinien być jeden. Na podejściu, że musisz znaleźć swoją pasję, musisz znaleźć jedną rzecz, która naprawdę pokochasz i która przyniesie ci spełnienie. Nie. Ja właśnie całe życie miałem problem z tym, że interesowałem się zbyt wieloma rzeczami. Nie chciałem nakładać na siebie łatek, chciałem próbować, poznawać wszystko. W sumie nadal chcę i nadal próbuję. Chociażby ten mój niedawny epizod z YouTube'em. I to, co widzę, to nie ma problemu, żeby to wszystko łączyć, przynajmniej próbować łączyć. Ale wracając, znając już cel i mniej więcej to, co chcesz długoterminowo od życia, to przez te 16 godzin możesz zacząć budować nawyki, które naprawdę sprawiają ci przyjemność i są dla ciebie dobre. Możesz nauczyć się podejmować decyzje zgodne z tym, co czujesz. Możesz zbudować sylwetkę, z której będziesz dumny. No wiesz, po prostu stworzyć sobie dobre życie. A jakby nie patrzeć, dobre życie to po prostu seria dobrych dni. A dobre dni to niekoniecznie dni, w których wszystko poszło po twojej myśli i nic nie było trudne ani stresujące. To niekoniecznie dni, w których robiłeś jakieś niesamowite
te rzeczy, ale dni, w których żyłeś swoim życiem. Podejmowałeś wybory zgodne z twoimi wartościami. Miałeś fajną rozmowę z ziomkiem, dobry trening, zadbałeś o siebie, może robiłeś to, o czym marzyłeś jako dzieciak. Kolejny plus patrzenia na życie jako te kilkunastogodzinne bloki to przejrzystość i klarowność co do małych wyborów, przed którymi stajemy w ciągu dnia. Chciałeś zawsze mieć napakowaną sylwetkę. Idź na siłownię i patrz co jesz. Chciałeś być towarzyską osobą? Powiedz tak na to zaproszenie. Od małego chciałeś tworzyć coś w internecie. Siadaj i nagrywaj. Podejmowanie decyzji, które tworzą z nas osoby, którymi chcemy być, stają się łatwe. Jedyne co musisz robić, to próbować być tą wersją siebie przez te 16 godzin. I tak dzień za dniem, po pewnym czasie faktycznie stajesz się tą osobą. I wtedy już nie jest nudno, bo nawet te zwykłe rzeczy są twoje. Żyjesz życiem, z którego jesteś zadowolony. Więc usuń aplikacje, które zabierają ci czas, odobserwuj osoby, które powodują, że czujesz się gorszy. Możesz obserwować mnie, ja ciebie zmotywuję, no nie? I w ciekawym życiu niekoniecznie chodzi o robienie mega interesujących rzeczy każdego dnia, bo nie da się tak żyć ciągle. Chodzi o stworzenie sobie takiego życia, z którego ty będziesz zadowolony. Wolnego od jakichś złych nawyków, od uzależnień, wolnego od niszczących relacji i robiąc codziennie coś, co przybliża cię do tej twojej wizji. Tak poza tym, to sorka za ten miesiąc ciszy, ale 20 urodziny i kryzys egzystencjalny, wiesz o co chodzi, nie? Ale już biorę się na YouTube. Następny filmik wrzucę za kilka dni i potem będę już wstawiał regularnie. Daj znać, co myślisz o dzisiejszej tematyce. Jeżeli YouTube polecił ci ten filmik, to sorry. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, siema.